jako że po strażnikach w kinach trochę nędza, postanowiliśmy sprawdzić, co słychać u Tomka Bagińskiego i... Szanowni Państwo, nie jest dobrze. Krótka historia tego, dlaczego powstała ta recenzja, wygląda następująco. Około miesiąc temu, podczas jakiegoś innego seansu w kinie, zobaczyliśmy zwiastun czegoś bardzo dziwnego, o którym żadne z nas nie wiedziało nic wcześniej. Potem pojawił się tytuł Rycerze Zodiaku i ja takie miałam, coś kojarzę. Coś ci świta, nie? Ale dopiero później okazało się, że reżyserem tego filmu jest Tomek Bagiński. I to nas już bardzo zaintrygowało. Trzeba sprawdzić. Bo Tomasz Bagiński ma oczywiście liczne sukcesy na koncie, szczególnie w segmencie krótkich metraży. Była przecież Oscarowa Katedra, była Sztuka Spadania, były przerywniki filmowe do Growego Wiedźmina. Natomiast to jest jego pełnometrażowy debiut reżyserski. Tak. I dlaczego to? Dlaczego? Zanim jednak odpowiemy sobie na to pytanie, krótka przerwa reklamowa. Zostań na chwilę i posłuchaj. Pamiętacie to zdanie? Jeżeli tak, to pewnie podobnie do mnie spędziliście mnóstwo czasu na ubijaniu potworów i przemierzaniu piekła w poszukiwaniu Diablo. Siedzieliśmy z kuzynami przy jednym komputerze i wymienialiśmy się co godzinę na tego, który tłucze i na tego, który wciska miksturki. I wtedy w komputerze miałem taki dysk twardy o pojemności 2 GB, na którym mieścił się Windows 98 oraz Diablo 2 razem z dodatkiem. I nic więcej. Bo gdzie? Natomiast już niebawem, bo 6 czerwca będzie mieć premierę długo oczekiwane Diablo 4, które z jednej strony zafunduje nam sporo nowości, a z drugiej mały powrót do korzeni, chociażby w warstwie wizualnej. Jest mrocznie, jest brutalnie, leje się posoka, a na graczy czekają całe zastępy potworów na losowo generowanych mapach, setki broni i umiejętności oraz 5 klas postaci. Barbarzyńca, druid, nekromantka, łotrzyca i czarodziejka. Bohaterów oczywiście można dowolnie personalizować, zmieniać im płeć, wygląd czy chociażby elementy ubioru. Zresztą w ostatni weekend odbyły się tak zwane testy na serwerze, szczęśliwie mogłem sobie troszeczkę pograć i kurde czekam. Ubiłem kilka potworków, zrobiłem kilka questów i mogłem też usłyszeć narratora w polskiej wersji językowej, którym jest, jak się okazuje, Piotr Frączewski, a więc klasa sama w sobie, chociaż utożsamiałem go raczej z innym balem. Dodatkowo po premierze Diablo 4 będziemy dostawać co kwartał kolejne sezony, w których będą się pojawiać nowe funkcje rozgrywki, nowe serie zadań, legendarne przedmioty i różnego rodzaju bonusy dla tych, którzy wolą grać po sieci. A, no i w wersji na konsolę powróci także kanapowy tryb współpracy, więc nie trzeba się będzie wymieniać myszką. Jeśli więc jeszcze tego nie zrobiliście, to zapiszcie sobie w kajecikach. 6 czerwca, premiera Diablo 4. Więcej informacji znajdziecie oczywiście w opisie pod odcinkiem. Widzimy się w Sanktuarium. Wracamy po reklamie i ja nadal nie wiem. Aha. I myślę, że trudno będzie komukolwiek poza być może samym Bagińskim odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ ten film oparty jest o mangę, która też już miała swoje adaptacje. W Polsce leciało anime, zdaje się. Nas to totalnie ominęło. Więc podchodzimy do tego filmu, do tego projektu totalnie z czystą głową, w takim celu, że hej, przecież może nas ten film zainteresować, może dzięki niemu będziemy chcieli zapoznać się z pierwowzorem. Taka jest też przecież często rola adaptacji filmowych. Więc od razu mówię, że tutaj jeżeli będziemy się czepiać czegoś, to czepiamy się rozwiązań z tego filmu, a nie tego, jak to tam fabularnie się składało w oryginale. Klasycznie pierwowzór pierwowzorem, film filmem. Co też masz nam do zaoferowania w filmie Rycerze Zodiaku? Otóż bardzo generyczną opowieść o wybrańcu. Prawda? To. Na samym początku tej opowieści dowiadujemy się, że główny bohater w dzieciństwie stracił siostrę. Została porwana. I od tamtej pory nie może przejść z tym do porządku dziennego. Wziął sobie za cel nadrzędny, że musi ją odnaleźć. A żeby się utrzymać, no leje się w klatce. I tutaj mamy ponownie ten sam motyw. Dlaczego to wraca tak często? Poza tym początek tego filmu wygląda jak początek tego nowego Mortal Kombat. Totalnie. Ale skojarzeń z Mortal Kombat będzie tutaj jeszcze więcej. I nie wszystkie niestety pozytywne. Żadne. I podczas jednego z tych pojedynków w klatce z naszego głównego bohatera wyłania się taka mityczna moc, o której on absolutnie nie ma pojęcia, ale właśnie ta moc będzie taką kostką domino puszczoną w ruch. Chociaż oczywiście będziemy się wiele razy cofać w tej opowieści. Na ratunek naszemu głównemu bohaterowi przychodzi pewien milioner grany przez Seana Beana, czyli człowiek spoiler. Tak. Dobrze wiemy? Tak. I w tym filmie też tak jest. Sorry.
Jest wciąż człowiekiem spoilerem, tak? Nie zdradzając absolutnie nic, oczywiście. Znaczy ratunek jak ratunek. Sean Bean ma w tym swój ukryty cel, ponieważ musi znaleźć wszystkich rycerzy Zodiaku, żeby uchronili jego córkę, która to jest nowym wcieleniem Ateny. The goddess Athena in human form. Nadążacie? I do tego zaraz wrócimy, natomiast tutaj już się pojawia taka jedna wielka sekwencja ucieczki samochodem, która sprawiła, że poczułem się, jakbym się cofnął o 20 lat. Efekt Morbiusa, film gdzieś z początku lat 2000. Ja w tej scenie, kiedy tam wybuchają rzeczy, pomyślałam, że te efekty wyglądają jednocześnie, jakby ktoś je zrobił 15 lat temu, jakby ktoś je zrobił 15 dni temu. W sensie, że tyle pracy im poświęcono. No, tam jest taki solidny zgrzyt. I na tym etapie zaczynasz się, widzu, zastanawiać, czy przyszedłeś na film kinowy, czy na pilot nowego serialu od CW i to takiego nie najlepszego. Natomiast kiedy bohaterowie docierają do wielkiej fortecy tego milionera i on zaczyna opowiadać właśnie temu głównemu bohaterowi, kim on jest, skąd się wzięła ta moc, dlaczego ścigają go jacyś dziwni czarni kitowcy, o co w tym wszystkim chodzi, no to tak naprawdę widzimy stojące naprzeciwko siebie postacie, które trzaskają jedne wielkie ekspozycje. Właśnie chciałam powiedzieć, że największą mocą Seana Beana z kolei w tym filmie jest to, że to jest człowiek ekspozycja. Człowiek spoiler, człowiek ekspozycja. Człowiek wielu talentów. Prawda? No ale faktycznie dochodzimy do tego etapu, że chodzi o córkę. Córka jest nowym wcieleniem Ateny, jej moc się budzi. Kiedy ta moc w pełni jakby nad nią zapanuje, no to nie wiadomo, co się będzie działo. I po to są rycerze Zodiaku, żeby nad nią trzymać pieczę, że tak powiem. A ta córka to jest zamknięta w takim domu, który kiedy poczuje, że te moce się aktywują, to zamyka wszystkie drzwi i okna i chroni ją wewnątrz, więc ona niejako jest tam zamknięta troszeczkę, jak taka księżniczka w najwyższej komnacie, w najwyższej wieży. Ale w ogóle uwielbiam to, jakimi lecimy tutaj schematami, nawet jeżeli chodzi o bohaterów, bo mamy oczywiście prawdopodobnie geniusza milionera, bo on powymyślał różne rzeczy, do tego dojdziemy może później. Mamy księżniczkę pod szklanym kloszem i mamy tego biednego wybrańca, który musi odkryć swoją prawdziwą moc, swoje przeznaczenie. Musi wyjść przeznaczeniu naprzeciw. A najlepsze jest to, że poza tym nie wiemy o tym bohaterze absolutnie nic. I nie dowiemy się aż do samego końca filmu. Jego życie prywatne nie istnieje. On w tym momencie jest napędzany tylko i wyłącznie tym, co scenarzyści tutaj w tym momencie przygotowali i co nas czeka aż do końca filmu. Przede wszystkim jest to jeden z tych filmów, który wygląda jak jeden wielki prolog do wydarzeń, które mają nadejść w przyszłości, a prawdopodobnie nie nadejdą, ponieważ żaden sequel nie powstanie. Bo dlaczego miałby? Bo wszystkie wydarzenia, które oglądamy w tym filmie, dałoby się streścić w ciągu 25-30 minut, ale jest to tak rozciągnięte jakoś nie wiadomo z jakiego powodu. Mamy cały segment gdzieś tam na pustyni, gdzie nasz bohater totalnie jak jakiś Liu Kang idzie i poszukuje swojego wewnętrznego Jedi. I przez 20 minut uderza w kamień. Tak, i się wkurza, że nie może rozbić kamienia. Temu nie towarzyszy jakaś ciekawa narracja, temu nie towarzyszą jakieś ciekawe utarczki słowne między bohaterami, na przykład jakieś jeszcze dodatkowe wydarzenia, jakiś taki sidequest, żeby w międzyczasie gdzieś się obudziło w nim to, tylko on stoi na pustyni i trzaska w kamienie. Tutaj w ogóle bardzo wiele rzeczy wydarza się tak bo scenariusz wydarzył tak się powiedział. Że to ma się wydarzyć, ale my nie mamy żadnej podbudowy na przykład do tego. Nie wiem, po prostu oglądając ten film miałam wrażenie, że widziałam go już dziesiątki razy, tylko lepiej. Bo po pierwsze ta cała historia bazuje na jednych wielkich archetypach i te wszystkie postacie to jest taki miks 1000 rzeczy, które już widzieliśmy w popkulturze. Po drugie, choć początkowo wydaje się, że budujemy coś na jakiejś tajemnicy, nie wiemy co to jest za organizacja, kim tak naprawdę jest ten bohater, co się wydarzy kim jest ta kobieta. Tak, no to potem 15 minut później wszystko nam bohaterowie wyjaśniają, już nie ma żadnej tajemnicy do końca, tylko mamy cel misji, trzeba go zrealizować. A jak wygląda realizacja? Trzaskamy się po mordach i ratujemy księżniczkę. I won't dance, don't ask me, I won't dance. No tak, i ja jeszcze miałam poczucie przez połowę tego filmu, że jednak będzie bardziej chodziło o to, że na pierwszy plan wyjdzie trauma tego bohatera i to, że porwano mu tę siostrę. Próba odnalezienia siostry? To nie ten film jeszcze. No właśnie i cały czas liczyłam na to, że my jednak odbijemy w tę stronę. W jakąkolwiek. A nie, że będzie to leciało do tego punktu kulminacyjnego, który jest taki
Bo mamy tutaj kolejny rozbuchany finał z 2 postaciami, które mają bardzo zbliżone moce do siebie, tylko różne kolory, więc mamy taki trochę vibe Power Rangers i patrząc tematycznie na to, co się wydarzyło w tym filmie, to wszystko potencjalnie mogłoby być ciekawe. Wychodzi z tego taki Percy Jackson i bogowie Egiptu. Bogowie Egiptu. To jest dobra referencja. Tak. Chociaż teraz wydaje mi się, że tamten film był lepszy pod jednym kątem. Można było z niego cisnąć bekę i to równiuteńko. Tak. A jest jedna rzecz, której ja nie mogę wybaczyć paździerzowi. O wielu filmach, które nazywam paździerzem, mogę powiedzieć to, że jak macie odpowiedni nastrój i odpowiednie towarzystwo, to można to oglądać ironicznie i śmiać się w tych miejscach, w których być może twórcy tego nie przewidzieli, ale nadal się śmiać, bo takie to jest głupie. Tutaj natomiast jest nudno i to jest to, czego ja nie mogę paździerzowi wybaczyć. Nuda, panie! Jedna Nuda. wielka stypa. Jeżeli jest jakieś miejsce na heheszki, to być może w postaci paru takich suchych jakichś one-linerów. Byłam pod wrażeniem, bo ja wiedziałam, co tutaj twórcy robią, a miałam takie, nie siadło. Oj. Nie siadło. Ja jestem przekonana, że ja się nie zaśmiałam ani razu podczas tego filmu. Jedyne w całym tym galimatiasie, co sprawiało mi jakąkolwiek frajdę, to być może czasem choreografia konkretnych pojedynków, szczególnie na początku, tam w okolicach tej klatki i tak dalej. Było tam kilka nieoczywistych ruchów kamery, kilka takich rzeczy, które sprawiały mi po prostu satysfakcję podczas oglądania, chociaż cały czas miałem poczucie, że oglądam serial CW. Właśnie. Bo ja uważam, że tutaj jest kilka naprawdę udanych choreografii. Problem w tym, że one również przykryte są takim nędznym CGI. Przykryte kolorkami tylko po to, żeby nie było widać tego, co jest pod spodem. Kolorkami to też niespecjalnie, bo cały ten film jest wyprany z kolorów. Poza tym fioletem, błękitem i czerwienią, które pojawiają się właściwie w ostatniej 1/3 tego filmu. O to mi chodzi. Przykrywamy kolorkami. I w temacie adaptacji mangi czy anime, to jest taka powtórka Dragon Ball Evolution. Always have faith in who you are. Skoro jesteśmy przy tym temacie, ja nigdy nie widziałam tego Dragon Balla aktorskiego. Polecam. Jeżeli wy znacie jeszcze takie naprawdę fatalne adaptacje anime albo mangi, najlepiej jakby były hollywoodzkie i z białymi aktorami, to dawajcie znać, bo może nam się to przyda do czegoś. And the best part of this plan is no one can stop me. No więc podsumowując, straszny pustak, nie warto w ogóle poświęcać swojego czasu ani pieniędzy. Niestety, szkoda trochę, prawdę mówiąc. Chociaż zwiastun mnie jakoś specjalnie nie zachęcił, to jednak myślałem, że może będzie tam miejsce na jakieś zaskoczenia małe, gdzieś w środku. Nie oczekiwałam nic dobrego, ale liczyłam na to, że chociaż się pośmiejemy trochę. Kiedy my byliśmy na seansie, razem z nami było chyba 6 osób. No. Jak wychodziliśmy, nie było nikogo i sądzę, że to nie jest tak, że ci ludzie wyszli przed nami podczas napisów. No nie, pojawiły się napisy, odwróciliśmy się i nie było nikogo. Także... Tak więc nie polecam i pozdrawiam. Piotr Frączewski. Tym optymistycznym akcentem kończymy dzisiejszy odcinek i do zobaczenia w następnych.